Lata 90. Fascynujący okres dla miłośników czterech kółek, który przyniósł wiele ikon, dziś uważanych już za prawdziwe, pełnoletnie klasyki. Od luksusowych limuzyn po prawdziwe samochody sportowe. Auta te łączą nowoczesną już technologię z trwałością minionych lat. Bez problemu nadają się dziś na daily cary. Należy również pamiętać, że w tym złotym okresie powstały też samochody, którym daleko do ideałów. Jednak z powodzeniem zalewały nasz rynek, były praktyczne i tanie, dlatego o nich też wspomniemy. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. Następna pozycja, czyli 19, to Subaru Impreza GT. Geneza powstania tego modelu, a zasadniczo imprezy WRX, ponieważ tak nazywała się ona na swoim rodzimym rynku, jest mniej więcej taka sama jak w przypadku Forda Escorta RS Coswortha, który był lepszym, lżejszym i bardziej zwinnym następcą Sierry Cosworth w rajdach samochodowych. Impreza miała zastąpić Subaru Legacy Turbo i w związku z wymogami FIA musiała powstać odpowiednia wersja drogowa, by zdobyć licencję. I tak właśnie powstała Impreza GT. No dobrze, wiemy już skąd wzięła się wersja GT, ale jaka jest historia modelu Impreza? Subaru Impreza to typowy przedstawiciel segmentu C i był następcą modelu Leone. Zadebiutował w 1993 roku i na tle konkurencji wyróżniał się szybami bez ramek drzwiowych, silnikiem typu Boxer czy napędem na 4 koła. Wracając natomiast do wersji GT i zmian względem podstawowej wersji, mamy tutaj rzucający się w oczy duży spoiler na tylnej klapie bagażnika czy spory wlot powietrza na masce. Inne są też zderzaki i listwy progowe. Bardzo charakterystyczny jest też niebieski kolor lakieru nadwozia czy złote felgi, które nawiązują do rajdowej wersji w malowaniu 555. Oczywiście imprezę można było nabyć w innym kolorze, jednak ten niebieski najbardziej trafia w kanon GT. Mimo że wygląd imprezy nie porywa, to osobiście uważam, że ma to coś i nie sposób ją pomylić z innym samochodem. We wnętrzu znajdziemy też smakowite gąski, takie jak dwuczęściowe fotele kubełkowe, czy kierownica sygnowana logo Momo. Niby niewiele, ale w zupełności wystarcza, by poczuć się odpowiednio do przeznaczenia samochodu. Odpowiednio wydaje się też być pod maską imprezy GT. Gości tutaj 4-cylindrowy silnik typu Boxer o pojemności 2 litrów doładowany turbosprężarką o oznaczeniu EJ20G. Silnik generuje 211 koni mechanicznych oraz 290 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do pierwszej setki to zaledwie 5,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km na godzinę. Może teraz te wartości nie są oszałamiające, ale do dobrej zabawy na szutrze czy mokrym asfalcie nadają się znakomicie. A niepowtarzalny dźwięk silnika typu Boxer jest wisienką na torcie. Jeżeli komuś mało, to jak to w jednostce turbo doładowanej, w stosunkowo łatwy sposób można podnieść moc. Luźniejszy układ wydechowy, mniej restrykcyjny układ dolotowy, większe turbo, podniesienie do ładowania. W wachlarzu modyfikacji jest naprawdę dużo i zależą one głównie od głębokości naszego portfela. Impreza ma stały napęd na wszystkie koła Symmetrical All-Wheel Drive, który jest podstawą konstrukcji wszystkich samochodów Subaru. W skrócie chodzi o to, że silnik jak i skrzynia biegów z całym układem napędowym jest umieszczona w linii prostej osi samochodu. To tak jakby przeciąć okrąg na pół, lewa i prawa strona jest praktycznie taka sama. Drugą charakterystyczną cechą takiego systemu jest to, że zamontowany jest on najniżej jak to tylko było możliwe i przesunięty maksymalnie do tyłu. Dzięki temu środek ciężkości całego samochodu znajduje się wyjątkowo nisko i blisko geometrycznego środka auta. W imprezie napęd przenoszony jest na obie osie za pomocą centralnego dyferencjału ze sprzęgłem biskotycznym.
Efektem końcowym jest wysoka stabilność w każdych warunkach drogowych oraz wyjątkowo dobra trakcja. Impreza GT występowała w Europie w dwóch wersjach. Pierwsza produkowana od 1994 do 1997 roku oraz druga poliftowa od 1997 do roku 2000. Oczywiście Japończycy najlepsze modele zostawili dla siebie. Imprezy oferowane na japońskim rynku były mocniejsze, miały lepsze hamulce, inne mechanizmy różnicowe. Ogólnie to ciężko by było zliczyć, ile kombinacji modelowych tam występowało. Takie najpopularniejsze to podstawowy model WRX, troszkę lepsze STI, ale były jeszcze Type R, RA czy Gravel Express. Zdecydowanie najgorzej wypadają wersje na Stany Zjednoczone. Ciekawostką jest fakt, że imprezy oferowane na tamtym rynku mogły mieć napęd tylko na przednią oś, gdzie mogłoby się wydawać, że Subaru produkuje samochody tylko i wyłącznie z napędem na wszystkie koła. Dodatkowo w USA nie była oferowana wersja turbo. Miało to związek z wymogami ekologicznymi. Najmocniejszą wersją była tam Impreza RS, oferowana jako dwudrzwiowe coupé lub klasyczny sedan. Wyglądem przypominała nasze europejskie GT, jednak pod maską posiadała wolno ssące 2,5 litra o mocy od 156 do 165 koni. Jako że samochód sprzedawał się bardzo dobrze, Subaru postanowiło doposażyć silnik turbo w dodatkowe katalizatory i w kolejnej generacji imprezy wprowadzić też ten model na rynek USA. Kolejna pozycja, 20, to również szybki sedan, a zasadniczo przez pewien czas najszybsza, pełnowymiarowa limuzyna, która ówczesnym samochodom sportowym potrafiła przytrzeć nosa. Lotus Omega. Omega kojarzy się z w miarę tanią, wygodną, dobrze wyposażoną limuzyną, która zawsze stała w cieniu Audi A6, BMW serii 5 czy Mercedesa klasy E. Jednak historia pamięta Omegę, która potrafiła znokautować swoich najmocniejszych konkurentów z klasy premium, ponieważ BMW M5 czy Mercedes E500 za Lotus Omegą zostawały daleko w tyle. No ale od początku. W 1984 roku BMW zaprezentowało połączenie limuzyny klasy wyższej z układem jezdnym oraz silnikiem o osiągach samochodu sportowego. Było to BMW M5 E28, czyli M5 pierwszej generacji. I właśnie ten model stał się bodźcem, który zainspirował inne koncerny do stworzenia konkurencyjnych pojazdów. Nie inaczej było z koncernem GM, do którego należał Opel oraz Vauxhall. Vauxhall to nazwa Opla na rynku brytyjskim. W szeregach General Motors była również brytyjska firma Lotus, która została przejęta w 1986 roku. Produkowała ona głównie małe samochody sportowe oraz odnosiła liczne sukcesy w Formule 1. Lotus współpracował z wieloma firmami samochodowymi na całym świecie. Doradzał przy projektowaniu legendarnego DeLoreana, czy pomógł stworzyć Chevroleta Corvette C4 ZR1, do którego zaprojektował silnik LT5. Nic więc dziwnego, że to właśnie Lotus został zaangażowany do pomocy w stworzeniu ultraszybkiego sedana. Początkowo bazą do tego projektu miał być flagowy model Opla Senator, a pod maską miał wylądować potężny silnik V8. Jednak w fazie projektowania stwierdzono, że upchnięcie tak dużego motoru będzie zbyt skomplikowane, ponieważ jest on po prostu za duży. I zresztą wizerunek luksusowego wręcz Senatora nie będzie pasował do samochodu sportowego. Skupiono się więc na innym modelu, padło na Opla Omegę, w Anglii występującego pod nazwą Vauxhall Carlton. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to musicie wiedzieć, że samochód nie występował pod marką Opla czy Vauxhalla. Oficjalnie był to Lotus, więc albo Lotus Omega z kierownicą po lewej stronie, albo Lotus Carlton z kierownicą po prawej stronie. Omega nadawała się dużo bardziej do tego projektu. Miała niski współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,28 oraz w ofercie występowała już usportowiona wersja o oznaczeniu 3000 z rzędowym 6-cylindrowym 3-litrowym silnikiem o mocy 175 koni mechanicznych i to właśnie była dobra baza do dalszego rozwoju.
Poczynając od silnika, to został on wzmocniony i rozwiercony do pojemności 3,6 litra. Zastosowano przedprodukcyjną 24-zaworową głowicę oraz doładowanie w systemie Twin Turbo oparte na turbosprężarkach Garrett T25. Tłoczone powietrze do silnika składał wodny intercooler firmy Bear. Efekt? No trzeba przyznać, że naprawdę imponujący. 377 koni mechanicznych oraz potężny moment obrotowy po aż 568 Nm, z czego 470 dostępne już od 2000 obrotów. Do dziś jest to jeden z największych momentów obrotowych, jeżeli bierzemy pod uwagę moc do 400 koni mechanicznych. Według danych fabrycznych przyspieszenie do 100 km na godzinę zajmuje 5,3 sekundy, a prędkość maksymalna to 283 km na godzinę. W praktyce jednak udawało się uzyskać 4,8 do pierwszej setki oraz okolice 300 km na godzinę. Lotus Omega był oficjalnie najszybszym seryjnie produkowanym sedanem aż do 1996 roku. Jeżeli pragniemy, by sukces był kompletny, nie możemy poprzestać tylko na silniku. Skrzynia biegów, jakiej użyto w Omedze, to 6-biegowa przekładnia z korwety ZR1, a mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu pochodzi z Holdena Commodore AP. Zawieszenie zostało obniżone oraz utwardzone, a dodatkowo tylna oś została wyposażona w system samopoziomujący. Za hamowanie odpowiada również wzmocniony setup, na który składają się wentylowane tarcze hamulcowe o rozmiarze 330 mm z przodu oraz 300 mm z tyłu. Odpowiednio 4-tłoczkowe zaciski na przodzie oraz 2-tłoczkowe na tylnej osi. Ogumienie, jakie było zastosowane w Lotus Omedze, było dosłownie jedyne w swoim rodzaju. 235/45 ZR17 z przodu oraz 265/40 ZR17 z tyłu samochodu. Warto nadmienić, że specjalnie dla tego modelu firma Goodyear zaprojektowała opony z wytłoczonym oznaczeniem greckiej litery omega. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, to na pierwszy rzut oka wygląda jak taka podrasowana omega z bodykitem. Szersze nadkola, inne zderzaki, listwy progowe czy spoiler na tylnej klapie. Kolor nadwozia to Imperial Green, czyli taka ciemna zieleń, i był on jedynym, jaki był dostępny. Jeżeli widzieliście Omegę Lotus w innym kolorze, to była ona przelakierowana. Wnętrze to Omega w najtłustszej wersji, a dodatkowe smaczki to prędkościomierz wyskalowany do 300 km na godzinę czy kierownica z logiem Lotusa. Samochód był drogi, jednak jak się później okazało, i tak nie dosyć drogi, jak tego wymagano, zwłaszcza w Anglii. Bazowa wersja Omegi kosztowała 29 990 marek. Usportowiona wersja 3024V 52 930 marek, a Lotus Omega aż 125 000 marek. Dużo, zdecydowanie tak, jednak Ferrari Testarossa, która miała bardzo podobne osiągi, kosztowała 249 200 marek, czyli aż 2 razy tyle. Jak się okazało, brytyjski rząd zakładał, że umiejętności i predyspozycje do prowadzenia tak mocnego oraz szybkiego samochodu posiadają tylko burżuje i milordzi, więc zaoferowanie osiągów Ferrari w sedanie dostępnym dla szerszego grona mniej majętnych osób było wręcz niedorzeczne. Dlatego rząd, policja czy nawet dziennikarze motoryzacyjni hejtowali Lotus Omegę za jego wręcz niebezpieczne osiągi, a tak naprawdę chodziło tylko o prestiż i cenę. Dodatkowo argumentowali, że samochód będą nabywać gangsterzy i przestępcy, bo na Ferrari ich nie będzie stać. I wiecie co? Tak też się stało. W Anglii Lotus Carlton z numerami rejestracyjnymi 40RA jest wręcz legendą. Został on ukradziony przez gang złodziei i użyty do kilkunastu przestępstw, każdorazowo uciekając podczas pościgów policyjnych. Policja oficjalnie przyznawała, że samochód rabusiów jest za szybki i nie są w stanie go dogonić. W efekcie nigdy nie złapano rabusiów ani samochodu. Ponoć został odnaleziony w 2020 roku w kanale wodnym. Miał uszkodzony dach poprzez uderzenie płynącej tamtędy barki i sumarycznie został on zezłomowany.
Pozycja 21 to samochód, który zdecydowanie przypadłby do gustów angielskim burżujom czy milordom, ale nie tylko, ponieważ na każdym robił niemałe wrażenie. Mowa o Lexusie i modelu, który ponoć zawstydził ówczesne topowe limuzyny. Lexus LS 400. Jakiś czas temu sam posiadałem Lexusa LS400 drugiej generacji i nie podejrzewałem, że za tym modelem stoi aż tak długa i zawiła historia. Można spokojnie stwierdzić, że Toyota chciała stworzyć samochód bliski ideałowi, czy wręcz idealny. Nie pomylę się, mówiąc, że jest to chyba jeden z najbardziej starannie, dokładnie i skrupulatnie przygotowanych projektów, jakie kiedykolwiek powstały. Wyobraźcie sobie specjalnie wyselekcjonowane grupy pracowników oddelegowanych do USA w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wcielenia się w życie majętnych Amerykanów, tylko po to, by stworzyć samochód luksusowy, który podbije ich serca. Czy długodystansowe testowanie samochodów w konkurencji, po to, by wyeliminować ich wady oraz wyznaczyć nowe standardy, stawiając poprzeczki tak wysoko, by były one niedostępne dla innych firm. Tak kiedyś tworzono samochody z pasji i chęci dążenia do doskonałości. Cofnijmy się zatem do roku 1983. Toyota była marką znaną głównie z małych, niezawodnych samochodów dobrej jakości. Co prawda w ofercie marka posiadała też prestiżowe modele, takie jak np. Century, Cressida czy Crown. Jednak żaden z tych samochodów nie mógł godnie konkurować z najlepszymi, najbardziej prestiżowymi i luksusowymi limuzynami, jakie były wtedy oferowane na rynku. Głównie chodziło o dwa modele: BMW serii 7 E32 oraz Mercedes klasy S W126, które to wiodły prym sprzedażowy na rynku amerykańskim. Ówczesny prezes Toyoty Motor Sales USA, pan Yuki Yasutogo, wpadł na pomysł, by Toyota zbudowała samochód, który powiedzmy będzie to rozdawał karty właśnie w klasie premium. W efekcie powstał projekt o nazwie Maru F-u po japońsku, czyli Circle F po angielsku, gdzie F znaczyło flagship. Później nazwa została zmieniona na F1, czyli Flagship One. Projekt od początku nie miał łatwo. Nowo mianowany główny inżynier F1, Ichiro Suzuki, wyznaczył 5 głównych standardów, dzięki którym samochód miał królować nad konkurencją. Po pierwsze, współczynnik oporu powietrza powinien wynosić 0,29. Była to wartość praktycznie niespotykana. Mercedes W126 miał wynik 0,37, BMW serii 7 0,32, a rodzima Toyota Supra 0,31. Po drugie, zużycie paliwa miało być na poziomie co najmniej 22,5 ml na galon, czyli około 11 litrów na 100 km. Dzięki temu samochód uchroniłby się od dodatkowego podatku związanego z dużym zużyciem paliwa, który obowiązywał w USA. Żadna z limuzyn premium nie była wtedy w stanie tego osiągnąć. Po trzecie, poziom hałasu w kabinie miał być poniżej 58 dB przy prędkości 96 km na godzinę. Po czwarte, samochód miał ważyć nie więcej niż 1800 kg. I po piąte, prędkość maksymalna miała wynosić co najmniej 240 km na godzinę. Wiele z tych założeń wykluczało się wzajemnie. Jak zrobić bardziej opływowy samochód od auta sportowego, zachowując wygląd prestiżowej, luksusowej limuzyny? Czy jak połączyć niskie zużycie paliwa z osiągami na poziomie auta sportowego? No nie było łatwo, ale za to było komu się głowić, ponieważ w projekt zaangażowanych było 1400 inżynierów, 2300 techników oraz 60 projektantów. Szacuje się, że Toyota wydała $1 miliard na całe to przedsięwzięcie. Przez okres 18 miesięcy stworzono 8 propozycji pełnowymiarowych makiet samochodu. Zazwyczaj wystarczyły 2 lub 3 i projekt był zatwierdzany. O zawrót głowy może przyprawić liczba prototypowych silników, które miały napędzać F1, bo było ich aż 973. Jednak dzięki temu powstał prawdziwy majstersztyk. 1UZ FE, całkowicie nowy silnik V8 z aluminiowym blokiem
oraz żelbnymi tulejami. Generował 245 koni mechanicznych oraz 353 Nm momentu obrotowego, zadawalając się 11 litrami paliwa na 100 km. Silnik osadzono na hydrauliczno-pneumatycznych poduszkach, dzięki temu wibracje, jakie przenosił, spadały praktycznie do zera. Już chyba legendarny stał się film promujący LS-a, na którym zostaje on rozpędzony do 233 km na godzinę, a na masce ma piramidę zbudowaną z 15 kieliszków szampana. Oczywiście cała sytuacja ma miejsce na hamowni podwoziowej. Robiło to spore wrażenie, jednak nie ma co się dziwić. Skrzynia automatyczna potrafiła wręcz niezauważalnie zmieniać biegi dzięki elektronicznie sterowanemu sprzęgłu, które w zależności od stylu jazdy potrafiło bardzo miękko spinać napęd. Jeżeli już o napędzie mówimy, warto wspomnieć, że jest on oczywiście przekazywany na tylną oś za pośrednictwem wału, który w linii prostej łączy silnik, skrzynię i tylny dyferencjał. Takie ułożenie gwarantowało zniwelowanie wibracji i hałasu. Wszystko po to, by samochód prowadził się najpłynniej, jak to tylko możliwe. Zawieszenie to system pneumatyczny, samopoziomujący, dostosowujący wysokość samochodu w zależności od stylu jazdy. Niepowtarzalny japoński styl zagościł również we wnętrzu. Tylko w LS-ie można było spotkać tak wyszukany zestaw wskaźników. Gdy samochód był zgaszony, licznik był praktycznie niewidoczny. Dopiero po odpaleniu silnika najpierw zaświecały się wskazówki, a później cyferblaty podświetlane czymś w rodzaju fluorescencyjnych jarzeniówek. A gdyby tego było mało, to wszystkie lampki ostrzegawcze wyświetlały się na szybie przed licznikiem. Taki, powiedzmy to, efekt 3D. Naprawdę warto to zobaczyć na żywo. Jakość materiałów czy spasowanie jest na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Wystarczy napomnieć, że wyszukanie odpowiedniego rodzaju skóry zajęło aż 2 lata, a wykończenie w drewnie wybrano spośród 24 jego rodzajów. Padło na orzech kalifornijski od firmy Yamaha. Toyota, tworząc ten model, stworzyła również nową markę, ponieważ LS w wersji eksportowej występował nie jako Toyota, ale pod zupełnie nowym brandem o prestiżowym wręcz brzmieniu Lexus. Czy samochód odniósł sukces? No oczywiście, że tak. Był mniej awaryjny, tańszy od konkurencji i mega mocno dopracowany. Po jego debiucie sprzedaż S-Class czy 7 wyraźnie spadła. O sukcesie może też świadczyć fakt, że LS jest produkowany do dziś i jest to jego 5. generacja. Zasadniczo to jedyny japoński samochód klasy premium, który przetrwał na europejskim czy amerykańskim rynku i do dziś dzielnie konkuruje z niemieckimi grubasami. Pozycja 22 to japońskie Ferrari. Ogólnie pod ten przydomek możemy podpiąć kilka samochodów. Mitsubishi 3000 GT, Nissan 300ZX, Toyota Supra czy Mazda RX-7. Jednak dla mnie to właśnie NSX z wolnosącym silnikiem umieszczonym centralnie najbardziej wpisuje się w kanon Ferrari lat 90. Choć sercem najbliżej mi do 3000 GT, to dziś zaprezentuję NSX-a, a na 3000 GT przyjdzie jeszcze pora. Historię rozpocznę od 1983 roku, kiedy to Honda powróciła na tory Formuły F1 po 15 latach przerwy. Początkowo producent pojawił się jako dostawca silników dla zespołu Spirit Racing, oferując 1,5-litrowy turbodoładowany silnik V6 z elektronicznie sterowanym wtryskiem paliwa PGM-FI o oznaczeniu RA163E. W następnych latach silniki Hondy używano w zespołach Lotusa oraz Williams. Można powiedzieć, że dla Hondy rozpoczęła się złota era, ponieważ bolidy z ich silnikami zdobywały liczne tytuły w kategorii kierowców i konstruktorów, pokonując m.in. zespoły Ferrari.
Oczekiwano zatem, że niebawem Honda zaprezentuje całkowicie nowy, prawdziwy samochód sportowy. Oczywiście Honda w ofercie posiadała już modele aspirujące do sportowych, CRX czy Prelude, jednak żaden z nich nie mógł konkurować z Ferrari czy Porsche, pomijając model 924. Dodatkowym bodźcem było wprowadzenie przez Hondę marki Acura na rynek amerykański, oferującej bardziej luksusowe i bardziej sportowe modele Hondy. Wprowadzenie spektakularnego samochodu sportowego byłoby nową twarzą Acury. I tak właśnie w 1985 roku inżynierowie Hondy rozpoczęli pracę nad zupełnie nowym samochodem sportowym. Główne założenie było takie, by osiągami i właściwościami jezdnymi zbliżyć się jak najbliżej do bolidu F1, ale zachować przy tym komfort, funkcjonalność oraz niską awaryjność. W tym celu inżynierowie stworzyli diagram. Oś Y przedstawiała stosunek masy do mocy, a oś X stosunek rozstawu osi do masy. Następnie punktowo nanieśli samochody sportowe różnego typu. Te stricte wyścigowe jak Ferrari czy Lamborghini oraz typowe Gran Turismo. Najbliżej obydwu osi znajdował się bolid formuły F1. Nowy projekt Hondy o nazwie kodowej NSX został umieszczony poza konwencjonalnym obszarem samochodów sportowych w miejscu możliwie najbliższym Formuły 1. Ale co tak naprawdę oznacza NSX? W odpowiedzi śpieszy Honda Global, która rozwija ten skrót w następujący sposób. N jako New, czyli nowy, S Sports Car, czyli samochód sportowy, i X jako matematyczny symbol nieznanej wartości, czyli jako nieznane, taka nutka tajemniczości. Prace nad NSX-em rozpoczęły się od zaprojektowania nadwozia. Finalnie inspiracją dla projektantów nie stał się żaden inny konkurencyjny samochód, tylko samolot General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Inżynierowie chcieli stworzyć drogowego myśliwca i w zasadzie pierwsze projekty właśnie tak wyglądały. Krótka maska, całkowicie przeszklona kabina umieszczona z przodu oraz zadarty do góry długi tył. Powstało kilka różnych wizualizacji projektu, było też kilka niejasności odnośnie szklanej pokrywy silnika czy tyłu samochodu. Jednak z pomocą przyszło znowu F-16 i wszystko stało się jasne. Powstała finalna wersja nadwozia. Samochód był bardzo niski, 1170 mm, tyle samo co Ferrari 348. Kolejnym ważnym punktem był materiał, z jakiego całe nadwozie miało być wykonane. Samochód miał mieć dobry stosunek mocy do masy, ale miał być też komfortowy, bogato wyposażony. Dlatego szukano możliwie najlżejszego, ale wytrzymałego surowca. Ostatecznie wybrano 5 stopów aluminium do budowy samochodu. Dzięki temu masa nadwozia zmniejszyła się aż o 140 kg, a masa całego samochodu o 200 kg w porównaniu do odpowiednika w wersji stalowej. Trzeba zaznaczyć, że NSX to pierwszy na świecie samochód produkowany masowo, którego nadwozie jest wykonane w całości z aluminium. Pamiętajcie, pierwszy masowo produkowany. Wcześniej taka technologia miała już miejsce, ale były to pojedyncze, pokazowe egzemplarze. Wybór jednostki napędowej też nie był łatwy. Wszystkie V8 czy V12 odpadały z racji ograniczonego miejsca oraz wagi. Silnik miał być umieszczony centralnie, tuż za kabiną pasażerską, a z kolei silniki turbodoładowane nie oddawały płynnie mocy. Na stół wzięto zatem silnik z Hondy Legend pierwszej generacji, czyli V6 o pojemności 2,7 litra. Jednostka generowała marne 170 koni mechanicznych. Aby utrzymać zakładany stosunek mocy do masy, silnik musiałby produkować minimum 250 koni. Postanowiono więc przeprojektować silnik Legenda. Zwiększono pojemność do 3 litrów, odelżono układ korbowo-tłokowy, stosując tytanowe korbowody. Dzięki temu zmniejszyła się masa wirująca silnika, co niesie za sobą dużo lepszą reakcję na pedał gazu oraz zmniejsza straty mocy, zwiększając wydajność. Następnie zmodyfikowano głowicę, stosując po 2 wałki rozrządu na każdą z nich. By silnik był jak najbardziej elastyczny w niskim oraz średnim zakresie obrotów oraz możliwie jak najmocniejszy w górnym zakresie,
Zastosowano kolektor ssący o zmiennej długości runnerów. Wisienką na torcie był system VTEC, który już Honda stosowała w mniejszych, czterocylindrowych silnikach o oznaczeniu B16A. System ten opiera się na zestawach dwóch par krzywek wałka rozrządu. Te o mniejszym wzniosie i zarazem krótszym czasie otwarcia idealnie nadają się do średnich prędkości obrotowych, a te o większym wzniosie i dłuższym czasie otwarcia znacząco zwiększają moc w górnym zakresie obrotów. Wszystko sterowane elektronicznie i ciśnieniowo. Efekt wolnossące 3-litrowe V6 produkowało 274 konie mechaniczne oraz 285 Nm momentu obrotowego. Przyspieszenie do 100 km na godzinę w 5,9 sekundy oraz 270 km na godzinę prędkości maksymalnej. Silnik rozwijał moc równomiernie, liniowo aż do czerwonego pola obrotomierza, które zaczynało się powyżej 8000 obrotów. Lecz NSX to nie tylko rewolucyjny silnik czy nadwozie, to także fenomenalne wręcz właściwości jezdne. Inżynierowie chcieli zbliżyć zachowanie samochodu do tego z bolidu Formuły F1. Dlatego testowanie NSX-a pod tym względem powierzyli Ayrtonowi Senna, wielokrotnemu mistrzowi świata w Formule F1, dzięki któremu dodatkowo usztywniono nadwozie i finalnie zestrojono zawieszenie. Wnętrze NSX-a to również połączenie, tylko tym razem sportu z luksusem. Samochód miał konkurować z Ferrari czy Lamborghini, a one były wręcz słabo wykończone i spartańskie. Lamborghini Countach nie miał nawet klasycznie otwieranych szyb, a NSX tempomat, elektryczne szyby, elektryczne fotele, automatyczna klimatyzacja czy wysokiej jakości skórzana tapicerka. Niejedna limuzyna była wyposażona gorzej, a co dopiero drogowa wyścigówka. Jeżeli dodamy do tego bardzo niską awaryjność i japońską trwałość, mamy danie idealne. Debiut NSX w 1989 roku skazany był wręcz na sukces. Auto zdobywało uznanie wśród recenzentów czy największych czasopism motoryzacyjnych. Wielokrotnie zawstydzało konkurencję, wychodząc zwycięsko z prawie każdego porównania. NSX wyznaczył nowy kierunek wśród samochodów sportowych i był inspiracją do powstania kolejnych rewolucyjnych supersamochodów, jak na przykład McLaren F1. Pierwsza generacja była produkowana aż do 2005 roku i był on dostępny w kilku ciekawych wersjach: NSX R, Type S czy S0. Ale o tym kiedy indziej. Zostawcie suba, dajcie lajka jak się podobało i oczekujcie kolejnego materiału. Trzymajcie się ciepło, hej!